Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Tom Cruiser. Dzisiaj wyprawa zimowa do Doliny Viklesdalen, leżącej około 50 km od Stavanger. Dla tych, co są pierwszy raz na tym kanale, przypomnę tylko, że jesteśmy w Norwegii, a razem ze mną są Dawid z Hiszpanii i Elard z Peru. W planach mamy nocowanie w schronisku, ale żeby tam się dostać, czeka nas 15 km pieszej wędrówki w jedną stronę. Nie zabraknie wspaniałych norweskich krajobrazów, zatem bądźcie z nami do końca i startujemy! Tak naprawdę nasza wyprawa do Doliny Viklesdalen, a raczej przygotowania do niej rozpoczęły się 3 tygodnie wcześniej, gdy spotkaliśmy się w naszej grupie, aby omówić termin, rezerwację miejsc noclegowych w schronisku i sposobu dostania się komunikacją autobusową w tamte okolice. Una historia española. Tutaj zaczynamy wędrówkę i idziemy w stronę schroniska. Mamy przed sobą parę kilometrów. Pogoda jest bardzo dobra. Warunki, jak sami widzicie, słońce schowało się trochę za górami, ale widać, oświetla teren. Idziemy dalej według wskazań 2,5 km do Nes i Viklesdalen zaczyna się prawdziwy szlak. Po drodze spotykamy owce, które chyba jakiś inny rodzaj owcy, który się nie boi, bo wcale nie ucieka, nawet całe stado, jak sami widzicie za mną. Minus 5 stopni na szlaku, idziemy dalej. Nastroje dopisują, także będzie dobrze. Kan du hjälpa till kamera? Come stiamo parlando con mange ideer fra hodet Sami słyszeliście, dużo pomysłów w głowie, tylko trzeba je jeszcze realizować. Tutaj jest most, rzeka płynie, bardzo ładna zresztą. No nic, jeszcze 7 km przed nami, także jest co robić. Ja? Robimy sobie zdjęcia pamiątkowe, żeby coś zostało, oczywiście w naszej grupce, ale nie poddajemy się. Tutaj naprawdę widać, że bardzo zimowo. Szlak nieprzetarty,
Sami widzicie, śniegu jest trochę. Moi przyjaciele wyrwali trochę do przodu, ale to nic. Idę za nimi, idę po ich śladach tak naprawdę w tym śniegu. Mamy przed sobą 6 km. Desant. Mamy 6 km przed sobą, idziemy dalej. Zaśnieżone, można powiedzieć, nie są łatwe warunki i często po kamieniach, po zamarzniętym strumyku. En fosse! Där nere, ja. Okej, tak för rådet. No, muszę chyba iść tutaj dołem, bo zamarznięty strumyk, a nawet takie na kamieniach mocne oblodzenie. Mamy większy wodospad. Tu za mną pewnie widzicie. Jest sporych rozmiarów. Nie chciałbym się tam skąpać i płynąć tym wodospadem, bo pewnie bym nie przeżył. Zresztą można się na ostrych kamieniach, które tam widać, na pewno mocno poobijać. Także nie polecam spływać tędy. Sami zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Tak, jak sami widzicie, kolejny wodospad, za mną. Też robi wrażenie sporych rozmiarów. Idę dalej przez śniegi w górę do schroniska. Spotkaliśmy turystów, mówią, że jest ciepło i przyjemnie w środku, także mamy jeszcze więcej zapału. Kolega popędza. Mówi, że nie chce iść nocą, także nie wiem, o której jest zachód słońca, ale trochę wcześniej. Myślę, że około 15. Także mamy jakieś 2 godziny i na pewno zdążymy. Także widać, jak tam zasuwają do przodu. Widać. No, dobra. To ja też idę tam. Widzicie, moi hiszpańscy przyjaciele rwą do przodu. Są ciężkie odcinki, ślizgamy się, zapadamy się w śniegu, a do tego zamarznięta woda, podmokłe tereny. To nie jest to samo, co droga na Preikestolen. Tu nie. Staramy się trzymać jakichś śladów lekko zasypanych, a przede mną wspaniałe, takie surowe krajobrazy. Sami zobaczcie. Okej, mamy tutaj fajną taką miejscówkę. To jest mostek, ale te głazy jakieś jakby nie z tej, nie wiem skąd one się tutaj stoczyły, ale są jakieś takie formy, mają niesamowite i są wielkie do tego. Idę przez ten mostek, chyba się nie zawali, chociaż przejście przez strumień, który tworzy nawet takie jezioro. No bardzo malownicze, tak biało-czarne dzisiaj. No i duże, takie majestatyczne. To te skały, to co za mną widać, olbrzymia wysokość.
praktycznie no, rumowisko jakieś takie. O, zejście tutaj po kamieniach i w śniegu. No, ale jest też co oglądać. Idziemy wzdłuż jeziorka. A, bardzo, bardzo surowe klimaty, ale jest fajnie. Bezwieczna pogoda. Piękne krajobrazy, takie biało-czarne. Ej. Przed nami nasz cel, nasze schronisko. Mijaliśmy turystów, którzy mówili, że jest bardzo ciepło w środku, także na to liczymy, że będzie ciepło. Jemy coś ciepłego, mamy ze sobą nawet zupy prawdziwe, nie tam jakieś proszkowe. Ponoć jest kominek, ale zaraz zobaczymy, co tam w środku. I zaplanujemy jutrzejszy też dzień, co jutro będziemy i jak jutro będziemy szli lub jak będziemy zwiedzać. Jest to dość taki otwarty teren w takiej dolinie, a w dolinie, która się kończy tym jeziorkiem, które Wam pokazywałem wcześniej. David, du glömde en nyckel. Du glömde en nyckel. Ja, det tror jag. Ja, heldigvis. Jag var rädd. Jesteśmy na miejscu, możemy się rozgościć. Sami widzicie, ile zapasów tutaj jest do palenia. Kominku, piecyku, zaraz zobaczę. Butle gazowe. Idziemy dalej. Oczywiście rozgościliśmy się, a pierwsza myśl to jak naładować nasze telefony i sprzęt elektroniczny. Jak widać, panele słoneczne dają radę nawet w tej dolinie. Nie ma problemu z zasilaniem w prąd i oświetleniem całego schroniska. Z nastaniem wieczoru zrobiło się miło i przytulnie, a rozmową nie było końca. Czas zjeść śniadanie, bo pogoda dzisiaj podobna, może mniej słońca, ale będzie dobrze. Wracamy tą samą drogą. Może po drodze zboczymy żeby zobaczyć coś ciekawego. Bon appetit. Tak. Kanske på framtiden som... No i nadchodzi moment, gdzie musimy się zwijać. Dobra. Dobra. Ciaciele. Pokoik czy sypialnia, którą mieliśmy, to jest ta 4-osobowa, 2-piętrowe łóżka, na których się bardzo wygodnie nawet śpi. Do tego wszędzie jest pościel, gruba, ciepła, dobrze przygotowane miejsce dla turystów i dla wszystkich, którzy chcą się ogrzać. Jest cieplutko, jest kominek, wysuszone rzeczy mamy po wczorajszym przyjściu. I w ten sposób opuszczamy hytę, to znaczy schronisko,
nowoczesne, ma niecałe 3 lata, z tego co wiem. A tak naprawdę jest tu kilka małych schronisk, kilkunastoosobowych. To, w którym teraz byliśmy, jest jakby najnowsze, najświeższe i najnowocześniejsze. Przechodzimy tutaj przez taki mostek, pewnie tereny podmokłe są w lecie albo na wiosnę, dlatego jest tu taka zrobiona kładka. Starsze schronisko, zaraz Wam pokażę, właśnie tam w tle jest. W drugim schronisku się umówiłem z moim kolegą. Umówiłem się wczoraj, a dzisiaj nie wiem, czy o tej godzinie, czy oni jeszcze śpią, bo to większa grupa ich tam poszła do tego. Niestety, nie wszyscy się tam przebudzili. Nie mogłem dla Was nagrać materiału, także ruszamy dalej. Po drodze mijają nas inni turyści i mają większe tempo. Jak widać, są bardziej wprawieni w wędrówkach. No i dochodzimy do tego fajnego miejsca, takie jakby trolle to stawiały, kamienie w różnych kształtach, ale to zaraz dojdziemy, już widzę to na horyzoncie, Wy też to możecie zobaczyć, a zaraz będziemy bliżej. No, takie miejsce pod głazem na przykład może Cię uchronić przed deszczem, jakby tak nagle coś miało lunąć, ale nie dzisiaj. Taka ciekawostka po drodze, takie zadaszenie w formie kamola. No dobra. I w końcu dochodzę tutaj do tego miejsca tych wielkich głazów kamoli z takim mostkiem. Kamole. Z takim bardzo duże te głazy. A tutaj na mnie Dawid czeka. Trochę po polsku próbuję mówić. Dobre przyjaciel. Tak, ale muszę go nauczyć więcej polskiego, także spokojnie, ale to wymaga czasu po prostu, wiecie jak to jest, nie jest łatwo. Troszkę zjedliśmy batonów energetycznych, żeby mieć siłę oczywiście. Na dalszą drogę podejrzewam jeszcze ze 3 godziny marszu mamy i mała pauza, mała przerwa na tym dziwnym rumowisku. Chwila oddechu, zrobienie zdjęcia przy takiej ścianie. Także i Dawida też znacie, Dawid, Elak, Tomasz. Na przykład tak jak tutaj schodzimy z zamarzniętym strumykiem, kamienie, lód i woda. No to są takie realne przeszkody, gdzie można sobie zrobić kuku. No, i takie znaczki na kamieniach, że jest to szlak turystyczny, takie te czerwone namalowane. Sami widzicie, że to są na małych kamykach, takie, że lekko śnieg by zasypał i już nie wiadomo, a my idziemy dalej. Tak, i w ten sposób dochodzimy do mostu. Kończy się ten najtrudniejsza część, ten szlak po tych kamieniach, strumykach i tak dalej. I do zaparkowania auta jest miejsce do zjedzenia czegoś, bo są stoły. Sami widzicie, że ludzie korzystają o każdej porze roku. Dobra, jesteśmy na miejscu, zasłużony odpoczynek. Jesteśmy trochę spompowani, ale tylko trochę, no bo to zajęło nam 3,5 godziny. Voor mij het dit ook, fra
fra Stuttgart? Ja. 3 timmar kanske. 3 timmar? 3,5 timmar? Okej, zajęło nam to 3,5 godziny, jak koledzy tutaj potwierdzają. No to chyba niezły czas. Takie stado z 50 ich jest i się tak gapi na ludzi, którzy tutaj czasami przechodzą. W końcu są u siebie. Ale ciekawe, że nie ma ogrodzenia. Kurde, no i chyba wilków nie ma. Nikt ich nie pilnuje. Łażą tutaj sobie jak chcą w tym stadzie. O, przywitał nas na drodze czarny pies, ale widać jest dobrych zamiarów. I que compra perro negro. Pewnego kilometra idzie za nami, towarzyszy nam, może pilnuje nas, ale pewnie jest szczęśliwy, że tak powiem pogadać albo się trochę pomizdrzyć. No i czeka z nami na autobus, no co ciekawe. Mam nadzieję, że nie wsiądzie do autobusu, bo okej, siedzimy na przystanku, czekamy na autobus, podsumowanie wyprawy, wycieczki, nowe doświadczenie, warunki zimowe. Warunki są zimowe, dobrze się bawiliśmy. Elard sobie patrzy w telefon, pewnie jest szczęśliwy, że ma połączenie z internetem. Okej. Sprawdza gazetę z Peru. Okej, ważne informacje pewnie, że mogą być nawet w Peru, coś się dzieje zawsze. Dawid sprawdza też jakieś informacje na telefonie. Dzięki, że byliście ze mną do końca w tym odcinku. Widzimy się w następnych. Cześć. Cześć, przyjaciele. Cześć. Jak sami widzicie, całkiem dobrze mówi już po polsku. Do widzenia. Tak, dzięki, że oglądaliście odcinek. Do widzenia, żegnamy się z Wami z autobusu, który właśnie do Stavanger jedzie. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i oglądajcie następne odcinki. Dziękuję. Dzięki, Bilale. Dzięki. Dziękuję. Na razie, cześć.